Tanie linie lotnicze kuszą cenami biletów. Lot w obie strony od 200 do 300 zł to spora pokusa. Tym razem nasz wybór padł na chorwacką Pulę. Wylot we wtorek, powrót w piątek, niecałe 4 dni. Czy warto lecieć na tak krótki okres? Oczywiście, że tak. Wiedzieliśmy, że w Puli i okolicach nie zobaczymy wszystkiego, ale przygotowaliśmy plan. Kilka pozycji musiało się w nim znaleźć. Postawić nogę na piaszczystej arenie rzymskiego amfiteatru w Puli, zanurzyć się w krystalicznie czystych i ciepłych wodach Adriatyku na półwyspie Kameniak, wypłynąć w rejs o zachodzie słońca w poszukiwaniu delfinów oraz pojechać do pobliskiego Rovinj. No i wieczorami wtopić się w tłum turystów w centrum Puli, gdzie rozsiane są zabytki antycznej kultury. Ten plan został zrealizowany w 100%. Zapraszam do podróży w te piękne i dostarczające wrażeń miejsca. Mam nadzieję, że przynajmniej kilka punktów naszego planu wpadnie Ci w oko i stanie się inspiracją podczas Twojej wyprawy do Puli. Lot z Poznania do Puli trwa niewiele ponad godzinę. Tyle czasu potrzeba, żeby przenieść się z Polski do kuszącej gwarancją pogody, ciepłej i krystalicznie czystej wody oraz bogactwem zabytków Chorwacji. Niestety, startowaliśmy po 15, więc pierwszego dnia czasu nie pozostało nam zbyt wiele. Po zameldowaniu się w apartamencie ruszyliśmy w kierunku położonego nad morzem centrum miasta. Podczas wieczornego spaceru, zatopieni w tłumach turystów, czerpaliśmy przyjemność z panującej wesołej i beztroskiej atmosfery miasta, które co kilka metrów odsłaniało przed nami perły kultury antycznej. Wspaniałe zabytki z czasów rzymskich, świątynia Oktawiana Augusta, brama Herkulesa, łuk Sergiusza, czy górująca nad Starym Miastem wenecka forteca to najciekawsze z nich, oczywiście poza amfiteatrem. Główna ulica prowadzi w kierunku portu, nad którym króluje mniejszy brat rzymskiego Koloseum, amfiteatr w Puli. Chociaż mniejszy robi niesamowite wrażenie. Tę niezwykłą budowlę, której budowę rozpoczął pierwszy rzymski cesarz Oktawian August, będziemy zwiedzać po powrocie z Rovinj. Następnego dnia wcześnie rano wybraliśmy się na półwysep Kameniak. Przyrodniczy fenomen, ma 3400 metrów długości oraz od 500 do 1600 metrów szerokości. Przez jego środek prowadzi szutrowa droga. Za wjazd autem trzeba zapłacić kilkadziesiąt metrów, od niej zarówno w jedną, jak i w drugą stronę prowadzą drogi do plaż. Jest ich tutaj prawdziwy urodzaj, podobnie jak i uroczych zatoczek. Każdy ma szansę znaleźć własną. W jakimś stopniu Kameniak przypomniał mi nasz Półwysep Helski. To prawdziwy raj dla miłośników pływania i sportów wodnych. Na miejscu można wypożyczyć sprzęt pływający. Ja swój zabrałem ze sobą, podwodną kamerę, która pozwoliła mi na obserwację Adriatyku pod lustrem wody. W ten upalny dzień filmowanie podwodnego życia to był doskonały pomysł. Cześć, witajcie z Kameniak Naturpark. To jest nasz drugi dzień pobytu w Puli, no ale w tym niewielkim chorwackim miasteczku oczywiście kilku dni nie spędzimy, trzeba szukać atrakcji wokół Puli. No i zdecydowaliśmy się na Kameniak Naturpark z plażami, no i był to doskonały wybór, bo teraz sobie spaceruję tymi plażami, jest ich prawie 25 km, a więc na pewno każdy znajdzie swoje kilka metrów kwadratowych, żeby móc spokojnie się poopalać, popływać w morzu, czy też wypożyczyć kajak, popływać rowerkiem, ponurkować, bo woda oczywiście czysta, ciepła. Gorąco zachęcam. Wspaniała opcja dla tych, którzy przylatują z Polski lub bądź przyjeżdżają właśnie na Istrię do Puli. Oczywiście w tym miejscu można skosztować lokalnych przysmaków. Mi do gustu przypadł cevapcici. Grillowane danie z mięsa mielonego, tym razem w bułce. Bez niej wygląda jak miniaturowe kiełbaski bez skóry. Bałkańskie kotleciki z mięsa mielonego, cevapcici, bardzo smaczne. Po posiłku i ostatniej tego dnia kąpieli czas na powrót do Puli. Chwilę odpoczynku i kolejny punkt wycieczki. Rejs z kolacją o zachodzie słońca i spotkanie z delfinami.
rejs do Parku Narodowego Brioni. Każdy z wypływających statków, każda firma zapewnia, że spotkamy tam delfiny. Jestem na to spotkanie przygotowany, mam specjalne obiektywy. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. W każdym bądź razie mamy otrzymać pyszną kolację. Ten rejs trwa 3 godziny. Kilkanaście łodzi wypływa na wodę Adriatyku, sumują, a pasażerowie wypatrują charakterystycznych płetw przecinających lustro wody. I my mieliśmy szczęście. Delfiny w końcu się pojawiły. Jest, no to jest. Znaleźliśmy delfiny, a teraz pyszna kolacja. Na pewno było warto czekać na ten niesamowity spektakl za burtą. Obiecana kolacja była przepyszna, ryba była świeża, wino serwowane bez ograniczeń, a pozostałości po naszej kolacji niezwykle smakowały mewą i to było niesamowite widowisko. Niektórzy nawet twierdzili, że lepsze niż spotkanie delfinów. Zobaczcie sami, jak wyglądało karmienie mew. Kolacja była bardzo smaczna. Świeże makrele, wino bez limitu. Obok podziwiania delfinów była jeszcze jedna niereklamowana atrakcja. Karmienie resztkami po kolacji mew, które jadły dosłownie z ręki. Powrót do portu został zaplanowany tak, żeby pojawić się w nim po zachodzie słońca, które oblewało pomarańczową barwą upadłą stocznię ze statkiem widmo, nieukończonym, gigantycznym wycieczkowcem. A na brzegu po raz kolejny podziwialiśmy amfiteatr. Kolejny, ale nie ostatni. Następnego dnia zwiedzimy tę niezwykłą budowlę. Rovinj, chorwacka Wenecja. Tak jest nazywane to przeurocze miasteczko, które w Chorwacji, jak twierdzi nasz kierowca, popularnością ustępuje tylko Dubrownikowi. Jest położone 36 km od Puli. Kursują tam autobusy. Bilet warto zarezerwować wcześniej. My pojechaliśmy tam busem, ale z ciekawości sprawdziłem możliwość kupna biletów na autobus i okazało się, że były wyprzedane na kilka dni w przód. Kierowca wysadził nas na parkingu, z którego mogliśmy podziwiać najpiękniejszą część Rovinj. Dotarliśmy do niewielkiej miejscowości Rovinj. Kierowca, który nas tutaj przywiózł, powiedział, że pod względem popularności jest to drugie miejsce po Dubrowniku, patrząc z perspektywy portu na Stare Miasto. Nie dziwię się, że cieszy się taką popularnością wśród turystów. Wygląda po prostu przepięknie i malowniczo. Ruszamy teraz, żeby zatopić się w uliczkach Starego Miasta. Na każdym kroku widać tutaj włoskie wpływy. Ma to swoje historyczne i geograficzne uzasadnienie. Rovinj w 129 roku przed naszą erą znalazło się pod panowaniem Cesarstwa Rzymskiego. Po jego rozpadzie w V wieku przechodziło z rąk do rąk. W latach 1283-1797 weszło w skład Republiki Weneckiej. Do granicy z Włochami drogą lądową jest tutaj niecałe 150 km. Nie wspominam już o statkach i promach, którymi można wybrać się stąd na przykład do Wenecji. W Rovinj koniecznie trzeba spędzić kilkadziesiąt minut w jednej z sportowych restauracji. Po chorwacko-włoskim śniadaniu ruszyliśmy w stronę malowniczego Starego Miasta i zatopiliśmy się w labiryncie wąskich, brukowanych uliczek. Zadzierając głowę w kierunku kolorowych domków, podążaliśmy na wzgórze w kierunku centralnego punktu Starego Miasta, katedry świętej Eufemii, patronki miasta. Jej szczątki zostały złożone w rzymskim sarkofagu właśnie we wspomnianej katedrze. Ze wzgórza rozciąga się wspaniały widok na miasto i Adriatyk. Przyznacie, że te uliczki w Rovinj wyglądają przecudownie, taki włoski klimat w Chorwacji, na półwyspie Istria. Dotarliśmy tymi uliczkami na wzgórze do kościoła świętej Eufemii z Chalcedonu. Ten kościół wieńczy dzwonnica o wysokości 61 metrów i jest wzorowana na dzwonnicy świętego Marka z Wenecji.
Rowiń to także plaże położone z jednej i z drugiej strony Starego Miasta. Jedne z drobnym żwirem umożliwiały kąpiele, a inne, do których wchodziłem do wody ze skalistego nabrzeża, pozwalały podziwiać pod wodą skały i stworzone przez nie głębokie podwodne korytarze, w których pływały ryby i inne morskie stworzenia. Niestety, żałowaliśmy, że nie możemy zostać do wieczora, ale w Puli czekał na nas ostatni, centralny punkt naszej wycieczki. Amfiteatr Rzymski. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków nie tylko na Istrii, ale także w całej Chorwacji. Jest szóstym co do wielkości rzymskim amfiteatrem na świecie i zarazem największym i najlepiej zachowanym zabytkiem starożytnej architektury w Chorwacji. Amfiteatr można zwiedzać po zakupie biletu w cenie 10 euro. Ulgowy kosztuje 5 euro. Nasza wycieczka powoli dobiega końca. Ostatni punkt tej wycieczki, aczkolwiek wycieczki w Puli, punkt obowiązkowy. Znajdujemy się w amfiteatrze. Robi oczywiście niesamowite wrażenie, a oto kilka ciekawostek związanych z tą budowlą. Budowę amfiteatru rozpoczęto za czasów panowania cesarza Augusta w I wieku naszej ery. Za panowania Flawianów rozbudowano go i ukończono. Jak wieść niesie, arenę polecił wybudować cesarz Wespazjan, oczarowany pięknem swojej uroczej kochanki Antonii Cenidy, pochodzącej właśnie z Puli. Budowa ukończona została w 82 roku naszej ery za rządów jego syna Tytusa Flawiusza. Powstał z białego wapienia na stoku wzgórza, stąd od strony morza posiada 3 kondygnacje, a od lądu 2. Arena w Puli mogła pomieścić około 23 000 widzów. Zbudowana jest z białego wapienia na podstawie elipsy o wymiarach 132 metrów na 105 metrów. Arena w Puli jest jednym z 3 najlepiej zachowanych tego typu obiektów na świecie, obok rzymskiego Koloseum i amfiteatrów Al-Jam w Tunezji. Niestety, po latach świetności amfiteatr służył jako źródło materiałów budowlanych. Jego elementy były wykorzystywane do wznoszenia innych budowli. Na szczęście jego rozbiórkę rozpoczęto od środka, oszczędzając zewnętrzne ściany. Przed ostatecznym zrujnowaniem budowlę uchronił ówczesny patriarcha Akwilei, który zabronił jego rozbierania. W takich miejscach można z pewnością powiedzieć, że mają swoją duszę, bo na każdym kroku czuć tutaj historię. Można sobie wyobrazić, co wiele wieków temu się tutaj działo. Amfiteatr przeznaczony był do walk gladiatorów, polowań na dzikie zwierzęta, a według źródeł odbywały się na jego arenie nawet numachie. W późniejszych czasach był miejscem, gdzie organizowano targowiska i turnieje rycerskie. Współcześnie organizowane są na arenie koncerty i przedstawienia teatralne. Widownia amfiteatru w Puli dysponuje 5 000 miejsc siedzących. Zmierzamy już do wyjścia i komentarz będzie krótki. Jeśli jesteś w Puli, koniecznie musisz tutaj wejść, musisz wejść na środek areny i zobaczyć ten niezwykły amfiteatr. 6. co do wielkości na świecie rzymski amfiteatr. Pełni wrażeń po opuszczeniu amfiteatru odbyliśmy ostatni spacer po Puli. Do późnych godzin można odwiedzać sklepy z pamiątkami i biesiadować w restauracjach. Jeśli lubisz krótkie wypady do europejskich miast, to ten kierunek gorąco polecam. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zrób to teraz. W ten sposób nie przeoczysz kolejnych filmów. Do zobaczenia.